Hej, witajcie! W dzisiejszym odcinku Garmin Fenix 6X Pro oraz Garmin Fenix 7X. Tak, porozmawiamy o Garminach, porównamy ich sensory, omówimy główne różnice tych zegarków. Moi drodzy, z racji tego, iż jestem posiadaczem szóstki już od dłuższego czasu, mogę Wam sporo na temat tego zegarka opowiedzieć. Posiadam sporo informacji, żeby właśnie porównać oba te modele ze sobą. Ciekawi? No to jedziemy z tematem. Pierwsze moje wrażenie, jakie nastąpiło po wzięciu w rękę Garmina 7, było takie, że ten zegarek jest niby taki sam, ale wcale nie, on jest całkowicie inny. To znaczy jest cieńszy, przez to, że jest cieńszy, wydaje się, jakby był większy. Chociaż są identyczne, ale to się tak wydaje. Może prawie identyczne, ale wydaje się, że jest zdecydowanie wizualnie większy właśnie 7. Przede wszystkim Garmin 7, mówię tu o paskach oryginalnych, broń Boże o żadnych zamiennikach. Pasek 7 jest o wiele bardziej miększy, ciut inaczej wygląda, mówię o gumowym pasku, od oryginalnego z 6X. Czyli moim zdaniem jest na plus w 7. Pasek jest zdecydowanie wygodniejszy i ładniejszy. Zegarki są prawie identyczne, różnią się oczywiście jakimiś drobnymi szczegółami, na przykład gdzie w innym miejscu są wkręty, tarcze są podobne, funkcje również, aczkolwiek ten zegarek posiada dotyk, 7 właśnie posiada dotyk, a 6 dotyku nie posiadała. Dla kogoś, kto przesiada się z Garmina 6 na 7, powiem Wam szczerze, ten dotyk nie będzie miał aż tak dużego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ sterowanie w tych zegarkach poprzez klawisze jest identyczne i ja muszę się przyznać Wam bez bicia do tego, że ja po prostu zapomniałem, że Garmin 7 posiada dotyk. Pierwszy raz wziąłem ten zegarek w rękę i po prostu sterowałem klawiszami. Wszystko było identycznie jak w 6. Dotyk istnieje, o czym się przekonałem właśnie przy mapach, który jest naprawdę niezbędny w mapach. Bo nie pamiętacie już, znaczy się pamiętają ci, którzy korzystali z Garminów poprzedniej generacji, ile to się było trzeba natrudzić, żeby te mapy można było przybliżyć, oddalić, przesunąć w prawo, w lewo. Masa, naprawdę masa gimnastyki była przy tych mapach, a o dziwo w Garminie 7 jest w 100% rozwiązany ten problem. Możemy sobie paluszkiem elegancko, tak jak i w telefonie, przybliżyć, fajnie przesunąć. Jest naprawdę jest to fajne i to jest naprawdę coś wspaniałego, jeśli chodzi o mapy. A tak powiem Wam szczerze, że do reszty funkcji, no to ten dotyk nie jest aż tak mocno potrzebny. Co jeszcze zauważyłem w Garminie 7? Zauważyłem, że podczas wyświetlania powiadomień wyświetlają nam się zdjęcia niektórych rzeczy z internetu, na przykład z Messengera. Coś nam się jakieś zdjęcie wyświetla, czy również z wiadomości MMS, czy też z innej wiadomości. Czego nie było w Garminie poprzedniej generacji, także tu jest na plus. Jeśli chodzi o samo menu Garmina 6, a Garmina 7, to powiem Wam tak. Jest prawie identyczne, aczkolwiek w Garminie 7 jest to bardziej usprawnione. Jest więcej tak zwanych fajerwerków, jest więcej podmenu, jest też więcej dyscyplin. Sama aplikacja jest bardziej bogata, znaczy funkcje w aplikacji, bo aplikacja identyczna obsługuje 6, jak i 7, jak i również inne Garminy. Natomiast te opcje aplikacji są bardzo urozmaicone i bardzo bogate. Także jest to naprawdę fajnie na plus, czyli Garmin idzie w dobrym kierunku. A jakie są różnice w tym menu? No bo skoro są bardzo podobne, tylko troszeczkę bardziej rozbudowane, no kolorystyko, tak jak powiedziałem, wyświetlają nam się zdjęcia z powiadomień,
Jest ta kolorystyka, na przykład w szóstce jest, że wiadomości nam się na biało wyświetlają, tutaj nam się wyświetlają na czarno. Jakieś drobne smaczki, na przykład przy tarczy ze wskazówkami na Garminie 6 mieliśmy kreseczki na godzinie 9 i godzinie 15, natomiast tu mamy kreseczki na godzinie 12 i godzinie 18. No to są takie drobne, naprawdę drobne smaczki, aczkolwiek daje nam to już wrażenie, że jest tu coś innego niż było wcześniej. Czy dotyk w 7 naprawdę był potrzebny? Moim zdaniem tak, był potrzebny dotyk w 7, a mianowicie dlatego, że właśnie mamy w tym zegarku mapy. I do map dotyk jest moim zdaniem niezbędny. Do reszty funkcji? No, może nie do końca. Aczkolwiek na pewno nie zaszkodzi. Czym te zegarki się jeszcze różnią? No na pewno nowsze sensory. Inny czujnik, który mierzy nam tętno na nadgarstku, prawda? Czyli jednak mamy jakieś różnice na plus, aczkolwiek i mamy również bardzo, bardzo dużo, a wręcz masę podobieństw. Jeśli chodzi o baterię pomiędzy 6 a 7, to powiem Wam szczerze, że w 7 bateria jest większa, aczkolwiek jeśli chodzi o jej wydajność, posiadam zegarek zbyt krótko, żebym mógł ocenić. Ale moim zdaniem, po tym co pokazuje sam zegarek, to wydajność jest również mocno do przodu poprawiona o dobre kilka dni. No bo nie ukrywajmy, no na pewno nie będzie to jakiś okres nie wiadomo ile czasu, no bo to są zegarki, przy których nawet solar, no tym bardziej taki mały pierścień, nie da rady ich naładować, szczególnie jeśli korzystamy z GPS-a, prawda? Jeśli byśmy korzystali z tego zegarku tylko i wyłącznie do odczytu wiadomości z internetu, czy po prostu do podstawowych funkcji, jakim jest po prostu odczyt godziny, mi się wydaje, że bateria wytrzymałaby naprawdę długo. Ale też nie wytrzyma nam w nieskończoność. No niestety nie. To nie są tego typu zegarki. A więc tak, na bransolecie mamy Garmina 6X Pro, na pasku mamy Garmina 7 X. Oczywiście są to Feniksy. Moi drodzy, pierwsze co rzuca się w oczy, O-ring Solaru, tak? No bo to jest wersja Solar, a to jest wersja bez Solaru. Kolejna sprawa. Moim zdaniem szerokość tych zegarków, znaczy grubość tak naprawdę, że tak powiem, grubość, widzicie? Tak jakby ten zegarek był grubszy, czyli 6 jest grubsza od 7. Wizualnie wydaje się również, że większy jest ekran właśnie w 7, prawda? No i może nie tylko wizualnie, bo przykładałem szkiełko ochronne do 7 i rzeczywiście 7 jest minimalnie większa. W oczy rzucają się śrubki. W 6 śrubki mamy tutaj właśnie tak jakby na tym głównym bezelu. Natomiast w 7 śrubki mamy już w rogach. Widzicie? No i mamy 4 śrubki, a tutaj mamy jedno więcej, czyli mamy 5, nie? Zresztą tak jakby wrażenie było, żeby ten przycisk był przykręcony, nie? Zwróćcie uwagę, takie wrażenie jest. Natomiast nie mamy już tego, producent tego nie zastosował w 7. Kolejna sprawa jest taka, no że tu mamy tak jakby taki kwadratowy czerwony element. Widzimy? Oczywiście przy tym guziku startu. A tutaj mamy tylko taki czerwony mały O-ring. Ogólnie rzecz biorąc, podobieństwa są naprawdę duże, ale to nie jest to samo. Zwróćcie uwagę. Czujnik. Widzicie? Czujniki. Tu będzie trochę ciężej zobaczyć, ponieważ tu jest bransoletka, ale zwróćcie uwagę, że tutaj widzicie, czujniki są
w ogóle inne, czyli takie no... Nie wiem, czy to jest tylko kwestia wizualna, ale na pewno nie, ponieważ one są również nowszej generacji. Tu jest starsza generacja. Tu nie zwracajcie uwagi na zaślepkę, bo zaślepka to jest akurat dokładana dodatkowo. Tu jeszcze mamy informację o Gorilla Glass 100 metrów. Tu już tego nie mamy. Tu mamy po prostu 100 metrów. Tu mamy Power Glass 51 mm. No tutaj z racji tego, że mamy bransoletkę, to będzie ciężko, ale tutaj tej informacji nie mamy. No i mamy, że Fenix 6X Pro, tu mamy Fenix 7X. Obydwa zegarki mają identyczny rozstaw 26 co do paska, czyli możemy również bransoletkę przełożyć tutaj, pasek przełożyć również tutaj. Identyczne mamy również piny co do ładowania, jak również sam kabel, jeśli chodzi o naszą ładowarkę USB. Znaczy jest to po prostu kabel, który możemy ładować przez telefon, jak również możemy ładować przez taką ładowarkę, jak kiedyś ładowaliśmy te właśnie telefony. No również możemy ładować przez laptopa, prawda? Są podobne. Tutaj mamy tak jakby literkę T na górze. Tutaj mamy już prostą kreskę. Tutaj też mamy taką literkę odwróconą T. I tu też mamy takie literki T. Tutaj tego nie mamy. Tu mamy taki bardziej płaski ten zegarek. Tu mamy takie wypukłości, w których się znajdują właśnie nasze śrubki. Jeśli chodzi o guziki, no są bardzo podobne. No może tutaj bardziej takie w połysku, no ale to też może kwestia przyciskania, bo to jest plastik, więc może się wybłyszczać. Czujniki mamy również w tym samym miejscu, z tym, że tu mamy tak jakby z podwójnymi dziurkami, a tutaj mamy też z podwójnymi dziurkami, ale tak jakby w środku taki mały przedziałek. Nie, podobne, ale aczkolwiek inne. No najbardziej rzuca się w oczy ten guzik start, który jest całkowicie inny, bo jest taki kwadratowy, a tu jest od razu okrągły. O, i widzicie, i mamy tutaj właśnie dotyk. Czego nie mamy właśnie w szóstce. Jeśli chodzi o kontrast, w obu zegarkach jest moim zdaniem prawie identyczny, aczkolwiek jednak szóstka moim zdaniem jest delikatnie ostrzejsza. Nie możemy w żadnym zegarku z Garmin Fenix podnieść kontrastu. Niestety możemy tylko zwiększyć bądź zmniejszyć kontrast, ale podświetlenia. Ale nie możemy tego zrobić z samym kontrastem, tak jak mamy w dzień, tak jak teraz. Żebyśmy chcieli go wyostrzyć, niestety tego nie możemy zrobić. Możemy tylko i wyłącznie zrobić to z podświetleniem. Jak tu widzimy, nam wskazówka sekundowa ginie w celu oszczędzania energii. Jeszcze jest taka różnica, że mamy piątek 08, tutaj mamy piątek 8 już bez zera. No to też taka ciekawostka. Tu mamy te minuty 25, 35. Tutaj mamy też, ale to troszeczkę tak jakby tutaj te podziałki były drobniejsze. Tutaj te podziałki są już rzadsze. No jest trochę różnic. Tak jak powiedziałem wcześniej, ten pasek jest tak mega elastyczny, że naprawdę super. W tym zegarku oryginalny pasek nie był aż tak bardzo elastyczny. No i moim zdaniem to tyle, jeśli bym chciał powiedzieć. No już nie chcę nic więcej powiedzieć na temat wyglądu tych obu zegarków. Więc teraz przejdziemy do funkcji. Bardzo fajnym i miłym akcentem zegarku Garmin Fenix 7 jest latarka. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie te diody?
Czyli Garmin poszedł w stronę Instincta 2X, który posiadał latarkę. Również Fenix posiada identyczną, fajną latarkę. Jeszcze taka ciekawostka, o ile w Instinctie 2X Solar w Tacticalu była zielona, a w innych wersjach zwykłych była pomarańczowa, o tyle w Fenixie mamy czerwoną. Oczywiście biała latarka jest również, ale mówię tu o dodatkowym kolorze, nie? Czyli właśnie w Fenixie mamy kolor czerwony. Dobrze, więc teraz zobaczymy funkcję. Przechodzimy. Ja celowo mam poustawiane te same aplikacje i w jednym i w drugim, żeby to było bardziej widoczne, czym się te zegarki różnią oraz jakie są w tych zegarkach zmiany. Tu akurat mam dograny tak zwany kalendarz, ale to jest dograny z aplikacji Garmina. Z racji, że mamy tutaj solar, mamy w 7 natężenie światła słonecznego, czego nie mamy w 6. Pogoda. Zwróćcie uwagę, no 7 nam się połączyła z telefonem, a 6 jeszcze się nam nie połączyła, a bodajże chyba Bluetooth dla niej wyłączyłem, bo też nie chciałem mieć nie wiadomo ile zegarków połączonych, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie. Wejdziemy w tą pogodę. No i mamy tak, 7 stopni, tak, odczuwalna, 7, maksymalna, minimalna, mamy również kierunek wiatru, ale możemy sobie przejść do pogody, którą będziemy mieli co godzinę, którą będziemy mieli codziennie. Wykres 12-godzinowy. Będziemy mieli o jakość powietrza. Chcę Wam powiedzieć, że w tym zegarku aż tyle bajerów nie mamy. Mamy po prostu pogodę. Nie wiem, zaraz zobaczę, poczekajcie, czy tu możemy w ogóle wejść w tę pogodę, jeśli nie jest połączony zegarek. Nie, musimy oczekiwać na dane, ale zobaczymy, czy to się na... Nie, muszę jednak połączyć. Ale ja połączę i Wam pokażę. I mamy nawet mapkę pogodową. Takie cuda, moi drodzy. Takie cuda. Jeśli chodzi o pogodę w obu zegarkach, wchodzimy sobie. Wygląda ona troszeczkę inaczej. Zwróćcie uwagę. Wskazania są nawet nie te same, a podobne. Ale wygląda to troszeczkę inaczej. Przechodząc dalej, mamy również co godzinę, tylko że tu mamy takim ciągiem napisane, tu mamy napisane w inny sposób. Wskazania też się różnią. Dalej mamy codziennie. Tu też mamy jeszcze procenty w Garminie 7. Natomiast tutaj mamy samą pogodę i temperatury nocne i dzienne. Dalej mamy 12-godzinny podział. Dalej mamy jakość powietrza. I tu już nie mamy tego w Garminie 6. Widzicie? Jeszcze będziemy mieli również mapy. Widzicie? Czyli tak jakby Garmin 7 jest bardziej rozbudowany od Garmina 6, że tak powiem. Tylko co zauważyłem? Zauważyłem to, że na przykład jeżeli wejdziemy tutaj w pogodę i tu w pogodę, po prostu w podmenu, zostawimy te zegarki same sobie, to pierwszy wyłączy nam się Garmin 7. Po prostu wyjdzie nam do menu timekeepingu, natomiast Garmin 6 pozostanie nam dalej w tym menu ogólnym ze wskazaniem na pogodę. Może to jest fajniejsza rzecz, bo to jest jakaś oszczędność energii, natomiast nie bawiłem się, nie wiem, czy można wydłużyć czas przejścia do timekeepingu z menu, czy po prostu to z automatu jest tak programem zrobione. No tego jeszcze nie wiem. Zwróćcie uwagę na indeksy na obu tarczach. Mamy zarówno w 6, jak i w 7 Fenixie jednakowe wskazówki,
Indeksy są również takie same, natomiast sam rozstaw wskazań, jak również miejsca, w których znajdują się indeksy, mamy inny. Zwróćcie uwagę, tu mamy na godzinie 9, na godzinie 15 oraz na godzinie 11, 13, 17 i 19. Tak, w tym zegarku mamy na godzinie 12, 18, 8, 10, 14 i 16. No, może to jest szczegół, ale jednak sprawia to inne wrażenie, prawda? No, zupełnie inne wrażenie to sprawia. Dobrze, przejedziemy przez te menu w obu zegarkach. To mamy akurat doinstalowany kalendarz, pogodę. Jedziemy dalej. Mamy wschody i zachody słońca. Ta sama pora, 6:11, 17:27. No i mamy kompas. Od razu sobie go sprawdzimy, tylko musimy trzymać dość płasko te zegarki. Najlepiej to by było je położyć. Ten jest na bransolecie, więc to nie jest takie wcale łatwe. Czy one są równo w ogóle? Ciężko mi to określić. Pytanie brzmi, bo ja w tym zegarku jeszcze nic nie kalibrowałem, czy on pokazuje nam północ magnetyczną, czy północ rzeczywistą, prawda? No właśnie, to jest taka ciekawostka. Zobaczymy może, co nam to pokazuje. Opcje kompasu. Okay, wezmę go na razie, odsunę, bo mi jest niewygodnie. Opcje kompasu. Jest kalibracja, jest wyświetlanie, odniesienie rzeczywiste. No właśnie. Magnetyczny. I jeszcze go skalibrujemy. Widzicie? Takimi ósemkami. Oczywiście nie mogę tego zrobić na wizji, ponieważ muszę ruszać to ręką bardzo takie duże, szerokie ruchy. Kalibracja, jak widzicie, zakończona powodzeniem. Wyjdziemy z tego. Zobaczymy, jak nam teraz pokazuje. A jeszcze tego sprawdzimy. Aj, poczekajcie. Musimy dłużej przytrzymać. O, widzicie? Samo menu jest tutaj, jakby te opcje są w kolorze białym. W 7 były w kolorze czarnym. Znaczy są w kolorze czarnym, więc jest to inaczej. Tak po przesiadce z tego na tego jest to zupełnie inaczej, prawda? No dobra, wejdziemy w opcję. Północ magnetyczna. Tak samo. Ale spróbujemy go również skalibrować. Również nie mogę tego zrobić na wizji, ponieważ moje ruchy ręką są bardzo duże, takie szerokie, długie. Proszę bardzo, w tym zegarku w taki sposób to wygląda. Dobra. I teraz, co my teraz mamy? Czy one są równo? No nie są. Znaczy nie pokazują dobrze. Ale o co tu chodzi? Poczekajcie. Teraz chyba. No jednak mamy jakąś rozbieżność. Ale wejdźmy w te kompasy, zarówno w jednym, jak i w drugim. Zobaczcie, wyglądają identycznie. Poczekajcie, czy one są równo?
Zobaczymy w ten sposób. Może też one są trochę za blisko siebie. No jestem z powrotem. Moi drodzy, zwróćcie uwagę teraz, jak pokazują nasze kompasy. Pokazują w miarę identycznie. Po prostu musiałem... Pierwsza sprawa to rozpiąć bransoletę w Garminie 6, żeby go położyć naprawdę na płask, ponieważ on pokazywał przez to głupoty, że było jakiś delikatny, drobny przechył. Druga sprawa jest taka, że musiałem je skalibrować, ale nie tak za kamerą ręką, tylko musiałem po prostu wyłączyć kamerę, stanąć normalnie, prosto i dużymi, okrężnymi ruchami ręki wykonać prawidłowo kalibrację. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w 7 już się ten kompas tak jakby się szybciej wyłączał w celu oszczędzania energii, o tyle w Garminie 6 jest włączony on cały czas. Nie ma czegoś takiego. Nie wiem, czy można to jeszcze ustawić w 7, czy jest taka opcja, bo jeszcze się aż tego tak bardzo nie zagłębiałem w to i tego aż tak bardzo nie wiem. Ale moim zdaniem fajniejsza opcja byłoby wyświetlanie cały czas kompasu, jak jest w 6, niż miałoby nam się to w trakcie na przykład potrzeby używania kompasu wyłączać, abyśmy musieli to ponawiać, prawda? No ale dobra, jedziemy dalej. Z racji tego, że oba te zegarki mają słabe kontrasty, może to na nagraniu być troszeczkę słabo widoczne, no bo się nam odbija jednak światło słoneczne dzisiaj. O, ale widzę jakieś powiadomienia. Jak zwróciliście uwagę, szybciej dochodzę do 7 niż do 6. Może to być też właśnie poprzez to, że jest nowy system w 7, więc szybciej to dochodzi. Zauważyłem to również na podstawie Instincta 2X Solar, a po prostu Instincta 2 czy Instincta 1, że jednak te powiadomienia o wiele szybciej dochodzą właśnie w tym nowszym zegarku. Ale dobra, jedziemy dalej. Tu mamy wysokościomierz. Tu nam się tak szybko nie wyłączają znaczy nie wyłącza nam się te menu ani poszczególne funkcje, jak szybko się po prostu to dzieje w 7. Moim zdaniem jest to w celu oszczędzania energii. Dobrze, mamy 156, mamy 154, no ale to akurat jest oparte, nie było to kalibrowane. No to sprawdźmy to. Tak wyglądają oba menu wysokości, w jednym i w drugim. Podobnie, tu mamy po prostu większy podział. Nie możemy przejść ani w jednym, ani w drugim do żadnych tam podmenu. Spróbujemy skalibrować. Opcję wysokościomierz. Opcję wysokościomierz. Widzicie? Jaka jest różnica? Kalibruj, kalibruj. Użyj CMW, użyj CMW, użyj CMW. Zobaczymy teraz, jak szybko złapią nam te zegarki sygnał. Który szybciej? Już widzę, że 7 prawie złapała. 7 już złapała, a 6 złapała nam jakieś 2 sekundy po. I teraz tak, w obu mamy jednakowe wysokości. Moim zdaniem te menu jest ładniejsze niż te czarne, ale to jest moje zdanie. Potwierdzimy to. Kalibracja zakończona. Wyjdź. Tu tak samo. OK, potwierdzimy to. Kalibracja zakończona. Wyjdź. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć, że w 7 tak jakby od razu po złapaniu GPS-u wyleciała nam wysokość, a 6 jeszcze troszeczkę myślała. Czyli to tak to mniej więcej wygląda. Dobra, ale z racji tego, że mamy to identyczne, ponieważ mamy to oparte na mapach CMW, czyli cyfrowych mapach wysokości, jedziemy dalej. Barometry mamy 1020,3 oraz 1020,5. Pół to jest 6, cały czas mówię. Ta na bransolecie, a na pasku mamy 7. Tolerancja błędu jest tak znikoma, że nawet nie mamy co się na ten temat wypowiadać. No to jest po prostu bardzo mała tolerancja. Jedziemy dalej.
Tu akurat mam kroki, tu akurat mam temperaturę, ale temperaturę mam tu. I zwróćcie uwagę, temperatura szczujniku zarówno w jednym, jak i w drugim pokazuje identycznie 11 stopni Celsjusza. Obecnie na zewnątrz. A że nie trzymam tych zegarków na ręku, ani jednego, ani drugiego, więc jak najbardziej te wskazania są realne i prawdziwe. Teraz tak, w 7 mamy coś takiego jak wschody, zachody księżyca oraz pływy morskie. Oczywiście w 6 mogliśmy sobie to doinstalować, czyli nie mieliśmy tego od razu w 6, a w 7 to już od razu mamy. Jeśli chodzi o tętno, pulsoksymetr i inne rzeczy, no to by wymagało ode mnie głębszego zagłębienia się w te funkcje i zbadania tego, więc nie będę się na chwilę obecną wypowiadał. Jeśli chodzi o krokomierz, to również musiałbym to wypróbować, po prostu dłuższy spacer i sprawdzić to. Może dzisiaj to też sprawdzimy. No i mamy oczywiście wytrenowanie i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze ciekawego? No, czas światowy, no to wiadomo, historia, sterowanie muzyką, powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. Tak samo mamy oczywiście i w 6 mamy również podobnie, jeśli o to chodzi. Co jeszcze? Menu kołowe po przytrzymaniu przycisku podświetlenia, zobaczcie, wygląda w miarę bardzo podobnie, z tym, że tu mamy na białym tle, a tutaj mamy po prostu taką białą kreseczkę. Widzicie? Moim zdaniem bardziej to na tym białym tle było, no ładniej to wyglądało. Czyli na plus moim zdaniem jest menu z 6. Mamy jeszcze coś takiego jak latarka. Tu też mamy latarkę, tylko zwróćcie uwagę, jeżeli włączymy latarkę, latarka działa na zasadzie podświetlenia na biały ekranu, prawda? A zwróćcie uwagę, jak działa latarka w 7. Właśnie to jest właśnie taka fajna ciekawostka. I włączmy ją. Widzicie? Tak, mamy latarkę, tak, właśnie mamy latarkę identycznie jak w Garminie 2X Instinctie. Czyli naprawdę jest to fajna rzecz. Fajnie, super, że producent pomyślał, że latarka również w takim zegarku jak Fenix jest bardzo fajnym, miłym dodatkiem. Oczywiście mamy płatności poprzez zegarek zarówno w jednym, jak i drugim. Opcje mamy w zasadzie podobne. Co jeszcze? Po przytrzymaniu przechodzimy, w tym zegarku nie po przytrzymaniu, tylko po przyciśnięciu, czyli w 7, a w 6 po przytrzymaniu dłużej przechodzimy na mapę. Mapa będzie dotykowa, a tu będzie mapa. Już nie będę Wam pokazywał mapy, ponieważ mi się to z GPS-em wszystko teraz i lokalizacja, wszystko będzie widoczne, więc nie chcę, żeby to było widoczne. No i mamy te same funkcje: nawiguj, ekspedycja, odwzoruj punkt, śledź mnie. No one jest trochę inaczej poukładane z tego oto względu, że ja po prostu nie układałem tego w tych zegarkach identycznie. Ale zwróćcie uwagę, że tu mamy białe menu, a tu mamy menu czarne, nie? Czyli to jest taka główna tych menu różnica. No i dalej mamy tutaj widzicie, tu mamy Area Calculator i tu mamy akurat takie doinstalowane programy. Na przykład mamy sklep Garmin IQ. W tym nie mamy zainstalowanego sklepu Garmin IQ i mamy plus, czyli możemy coś więcej doinstalować. Tu mamy na przykład treningi, menadżer, ustawienia i też mamy ten plus. Dyscypliny sportowe zarówno w jednym, jak i w drugim zegarku możemy sobie oczywiście dodać i wyrzucić na ten główny ekran w górę. Zwróćcie uwagę, że mamy cały czas pokazywaną baterię oraz ilość procent, czego nie mamy akurat w przypadku 6 naszego Fenixa. No to akurat mam podstawowe 3 sporty, które uprawiam, ponieważ uważam, że to jest bez sensu, zwróćcie uwagę, nie wiem, wrzucać 30 sportów do menu, tego szybkiego menu, żeby po prostu nam się ten zegarek, no jak to mówią, no nie był trudny w użytkowaniu i nie plątało nam się to wszystko, ponieważ będziemy szukać chodu w 40 sportach. Moim zdaniem jest to głupoto. Wrzucamy sobie tylko te sporty, które uprawiamy i wtedy nie ma już żadnego problemu.
Oczywiście, jeśli chodzi o ilość sportów, to zarówno ilość sportów w tym zegarku, jak i w którym zegarku jest naprawdę duża, to już w naszym Garminie 7 jest zdecydowanie tych sportów więcej. Co oczywiście możemy przez menu zegarka dograć do zegarka, jak również możemy sobie poprzez aplikację rzucić na zegarek jak wygodnie. Zarówno w jednym, jak i w drugim mamy obie takie możliwości. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Menu, tarcze zegarka. Widzicie, menu jest zdecydowanie inne. Się przyzwyczaiłem do tego menu białego, więc te czarne tak troszeczkę mi nie leży. Ale menu mamy ogólnie rzecz biorąc podobne. Oczywiście wszystko w języku polskim, jest fajne, przejrzyste. Nie będę się już tutaj zagłębiał we wszystko, bo to naprawdę one są bardzo, bardzo, bardzo podobne. Oba zegarki posiadają Wi-Fi. Bardzo podobne zegarki. Z tym, że taka różnica główna, że ten zegarek posiada latarkę, ten zegarek posiada solar akurat, bo to jest wersja X. Szóstki w X-ach były i z solarem i bez, natomiast wersja 7 z X-em już każda posiada solar. Czy Pro, czy nie Pro, to solar posiada. Po prostu główne różnice, no bardziej rozbudowany system, dotyk, ciut inny wygląd, ciutkę cieńszy, nowszy czujnik. Ogólnie rzecz biorąc, są to naprawdę prawie że identyczne zegarki. Ale dobra, 1859 i 1895. Tak, czyli podobne, ale niepodobne. Dobra, więc zapamiętamy ten wynik i zaraz zrobimy spacer i zobaczymy ile kroków nam pokaże Fenix 7, a Fenix 6. Czy to rozbieżności będą mocno dalekie, czy będą podobne? Bo jak na chwilę obecną to mamy bardzo te rozbieżności podobne, prawda? Moi drodzy, tak plus minus 100 metrów dalej jesteśmy spacerkiem. Na Garminie 7 mamy 2609. Moment. Muszę go wyjąć z rękawa. A na Garminie 6 mamy 2524 kroki między jednym a drugim zegarkiem. No ale to nie są testy profesjonalne. Ja tu nie mierzyłem dokładnie odległości. Po prostu krótki dystans, no może nie taki mocno krótki, ale to zwykłym spacerkiem. Też jeden jest na ręku prawym, drugi na lewym i odwrotnie. Ale też jeden zegarek jest na prawym ręku, drugi na lewym ręku i to tak wiecie jak to jest. Nie do końca to wszystko się zgrywa. Więc mniej więcej moim zdaniem nie jest tak źle. Natomiast to nie są profesjonalne testy krokomierza, tylko orientacyjnie. Po dużo dłuższym spacerze, nie liczę tego, ponieważ nie są to profesjonalne testy, tylko po prostu ogólne porównanie krokomierzy. Na Garminie 7X, Fenixie oczywiście, mamy 3411 kroków, a na Garminie 6X Pro mamy 3371, czyli no porównywalnie blisko są te zegarki, aczkolwiek nie są identycznie. Jeśli będę miał taką możliwość kiedyś w przyszłości porównać dla Was idealnie oba te zegarki, jeśli chodzi o krokomierze, to taki test przeprowadzę. Na chwilę obecną takiej możliwości nie posiadam, ponieważ będę musiał zegarek lada chwila odesłać. Ale chciałem Wam ogólnie porównać, jak to się prezentuje, jak to mniej więcej wygląda. Temperaturę, jeśli chodzi o
Bo mamy zegarek przecież na nadgarstku, prawda? Mamy 7 stopni. A w Garminie 6X Pro mamy 8. No bateria nam się w 21 dni, a w Feniksie mamy dni 14. Ale też może to jest kwestia ustawień, nie wiem, pokombinuję, zobaczę. Jeśli chodzi o Garmina 6X Pro, nigdy nie narzekałem na baterię. Bateria wręcz jest naprawdę mega, mimo że ten zegarek nie posiada solaru. Jak będzie w 7, nie wiem, ale jeszcze postaram się trochę pogrzebać, potestować. Oczywiście przekażę Wam w późniejszym czasie opinię na ten temat. Barometr mamy 1020, a w 6 1021, także więc delikatnie więcej, ale to jest granicy błędu. Wysokość 145 i 152. I teraz właśnie taka ciekawostka, który zegarek jest bliższy prawdy? Musimy to sprawdzić z CMW, ponieważ te wyniki, które mamy teraz, są z sensora jednego i drugiego zegarka. Sprawdzimy więc cyfrowe mapy wysokości. Tylko ja, jak wiecie, mam jedną rękę tu, drugą ręką trzymam kamerę, więc będę musiał się na chwilę rozłączyć. Już jestem. Cyfrowe mapy wysokości wskazały nam 149 metrów. W tym zegarku cyfrowych map wysokości nie było uaktywnianych, więc mamy 145, więc moim zdaniem zarówno jeden, jak i drugi zegarek był w pewnej tolerancji błędu. Jeden pokazywał troszeczkę za mało, drugi troszeczkę za dużo. Więc jak to mówię, nie ma czujników idealnych. Musimy również wiedzieć i brać to pod uwagę, że zarówno jeden Fenix, jak i drugi nie są to urządzenia profesjonalne, służące do profesjonalnych pomiarów. Są to tylko zegarki służące do pomiarów po prostu orientacyjnych dla nas, jako użytkowników. Więc nie oczekujmy za dużo. Ja wiem, moi drodzy, że to sporo kosztuje, ale nie oczekujmy od tych zegarków ani jednego, ani drugiego cudów. W ogóle po prostu nie oczekujmy od żadnych zegarków cudów. Jeszcze co chciałem zauważyć, co pozwoliłem sobie zauważyć, że gumowy pasek, ostrość, mamy problem z ostrością w tym momencie. Gumowy pasek naprawdę bardzo szybko, bardzo szybko się brudzi. Oryginalny gumowy pasek. Oczywiście łatwo go będzie wyczyścić, wystarczy polać wodą. Natomiast jeśli chodzi o brudzenie, no to mega szybko łapie on brud. Dlatego też w 6 wolałem używać bransolety. Ale to też wszystko kwestia jest gustu, prawda? Zwróćcie uwagę, rzeczywiście wydaje się większy, prawda? 7 z tej perspektywy. Ale to jest bardzo mylne, ponieważ ten jest grubszy, troszeczkę inaczej zbudowany, wcale nie jest mniejszy. Żeby było wszystko powiedziane, sprawdzimy sobie jeszcze pomiar tętna na tym nowym czujniku i na tym czujniku starszym. Zwróćcie uwagę, pomiar tętna nie jest idealny. No też ja trzymam tu na jednym ręku, może na jednym trochę wyżej zegarek, wiadomo. Ale to jest jedna ręka. Nie sposób mi w ten sposób byłoby trzymać i Wam pokazywać. Byłoby mi zbyt trudno. O, ale teraz zwróćcie uwagę, że nasz puls, nasze wskazania się zrównały. Widzicie? Czyli jednak te czujniki, chociaż 7 bardziej jest, odbija w górę troszeczkę teraz, ale i 6 go za nim goni. Widzicie? Widzicie, jak to działa? Zwróćcie uwagę, jak to fajnie działa. Czyli tak jakby ta 7 działała zdeczka szybciej, a ta 6 goniła tę 7. Ja odnoszę takie wrażenie. A jakie wy odnosicie wrażenie, no to już pozostawiam do waszej opinii. Ale ja odnoszę wrażenie, że 7 działa szybciej, dokładnie, a 6 również jest dokładna, ale działa z pewnym opóźnieniem. Widzicie? One się zgrywają, ale z pewnym opóźnieniem ta 6 się zgrywa z 7.
ale jednak wskazania mamy identyczne i w 6 się akurat nam wyłączył pomiar pulsu, a w 7 mierzy nam cały czas. Oj, też się nam wyłączył w 7 pomiar pulsu. Może nie wszystko w tym filmie zostało powiedziane, nie zostało to powiedziane w pełni profesjonalnie, natomiast ja chciałem przekazać w tym filmie dla Was pierwsze wrażenie, jakie są różnice pomiędzy Garminem 6 a Garminem 7, oczywiście Fenixem. Oba wersje są X, z czym 6 jest akurat w wersji Pro. 7 jest tylko w wersji X. Natomiast są to dwa wspaniałe zegarki i zawsze nimi będą. Wiadomo, 7 jest trochę nowsza. I żeby tak podsumować to wszystko, to powiem szczerze, że moim zdaniem ma solar, ma dotyk, co jest mega w mapach. Mówię o 7. Ma nowszy czujnik. 7 jest troszkę węższy. No i po prostu menu jest bardziej urozmaicone opcjami. Po prostu więcej jest tych podmenu, więcej opcji. Po prostu dlatego, że jest moim zdaniem trochę nowszy. Też chciałem zauważyć jeszcze jedną rzecz na sam koniec. Ponieważ Garmin 7 jest w wersji Black, czyli w wersji czarnej, ale ta wersja nie jest wcale taki black. Zwróćcie uwagę, tu mamy prawdziwą, wyrazistą czerń, a tutaj mamy tą taką czerń bardziej stonowaną, bardziej taką szarą. Nie wiem, czy to będzie tak widać na kamerze, ale zwróćcie uwagę. Więc jednak moim zdaniem wersja Black to jest naprawdę wersja Garmina 6X Pro. Natomiast ta wersja jest też Black, ale to nie jest taki Black, jakiego bym się spodziewał. Takiego mega czarnego. No też kwestia gustu, zależy jak kto i co lubi. Zwróćcie też uwagę na czujniki. No tu będzie gorzej, bo mamy bransoletkę, ale widzicie, czujniki są inne. Więc tyle, co bym chciał powiedzieć na temat tych dwóch wspaniałych zegarków. Już niedługo będzie lato. Jeśli będę miał taką możliwość, nagram Wam kilka filmów z Garminem Fenixem 7. Z mapami, z jakąś wyprawą. Także zapraszam Was serdecznie. Chciałbym również serdecznie podziękować mojemu najlepszemu przyjacielowi Marcelemu, przyjacielowi od zegarków, za pomoc w pozyskaniu tego wspaniałego zegarka właśnie dla Was na film, który dzisiaj możecie zobaczyć. Dzięki, Marceli. Moi drodzy, to by było już dzisiaj na tyle. Jak widzicie, mamy ładną pogodę. Tych testów możliwe, że będzie coraz więcej. Będę miał też więcej fajnych zegarków, żeby Wam pokazać i zaprezentować na moim kanale. Dziękuję ślicznie Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Także trzymajcie się ciepło i oby tego ciepła było coraz więcej, to będzie dla Was ode mnie coraz więcej filmów o fajnych zegarkach. Trzymajcie się i hej!